Bo o co chodzi w karnawale? O co chodzi podczas zabawy? Żeby szybko coś przekąsić, żeby nie czuć głodu w czasie zabawy i żeby szybko uzupełnić płyny nasze ustrojowe i iść dalej się bawić, a nie siedzieć i jeść. Więc zapraszam, zobacz. Cześć, witam w kolejnym odcinku, w którym pokażę, jak zrobić smaczną, tanią, szybką i taką przekąskę, którą najpierw będziesz jadł oczami. Przekąskę, która sprawdza się w każdej zabawie, albo inaczej, podczas każdej zabawy, w czasie karnawału, w czasie studniówki, w czasie Sylwestra, przypnij tutaj co chcesz, ale kanapka, śliczna kanapka taka, może śliczna to jest złe słowo, ale taka ładna, drobna, mała kanapka sprawdza się w każdej sytuacji. Bo o co chodzi w karnawale? O co chodzi podczas zabawy? Żeby szybko coś przekąsić, żeby nie czuć głodu w czasie zabawy i żeby szybko uzupełnić płyny nasze ustrojowe i iść dalej się bawić, a nie siedzieć i jeść. Zapraszam, zobacz, jak zrobić taką kanapkę. Potrzebujemy to, co masz w lodówce, dokładnie, a że ja mam w lodówce akurat ser. Ważne, żeby był cienko pokrojony. Wędliny też cieniutko pokrojone. Zobacz, tutaj do kamery pokażę, tak cienko pokrojone wędlinki. Łosoś, szynka konserwowa, salami. To akurat miałem w lodówce. Miałem takie warzywka w lodówce, nie wiem, czy tu widać w kamerze. Także to wszystko, co masz po prostu w lodówce, tego użyjemy. A że ja miałem takie rzeczy, więc zrobię kanapki z tego, co miałem u siebie w lodówce. Bagietkę, przyznaję się, kupiłem dzisiaj ekstra w piekarni obok, no bo tego w lodówce nie miałem. I teraz, jak kroimy bagietkę? Bagietkę w zależności od tego, jakie chcesz kanapki. Ja będę kroił na wprost, dlatego że chcę małe. Jak chcesz większe, po prostu krój po skosie i będziesz miał większe, czy miała większe te kanapeczki. Także ja kroję w taki sposób. I takie nie za cienkie, takie kanapki kroimy, bagietkę kroimy około pół centymetra. Takie naprawdę, żeby były na jeden ząb. Teraz wszystkie te kanapeczki smarujemy masłem. Masłem i odkładamy na półmisek. Masło później musisz zadbać, żeby masło było dosyć takie rzadkie, żeby nie było prosto z lodówki. Wyjmij je wcześniej, jak zaplanujesz robić kanapki. To takie moja uwaga, która jest dosyć ważna. A kanapki, zobacz, kanapki sprawdzają się w każdej sytuacji, bo to czy to jest jakiś bal karnawałowy, czy to jest Sylwester, tak jak wspominałem, czy jakaś przerwa kawowa w firmie, to zawsze po prostu kanapka, jest najszybszą przekąską i taką najbardziej treściwą, bo zjesz 2-3 i nie czujesz tego głodu. A przy okazji naprawdę, jak są ładnie zrobione, to cieszą oko. Tak, mamy zrobione. Teraz nakładamy sałatę, oczywiście sałatę, wszystkie warzywa, jakie tutaj mam, nie będę to powtarzał. Mam wszystkie już przygotowane, umyte. Także nakładamy sałatę na kanapki. Jak to zrobić? Po prostu urwij kawałek i połóż. Urwij kawałek z liścia i połóż na kanapce. Teraz bierzemy się za dekorowanie kanapek. Daję kropkę majonezu na sałatę, tak żeby to, co będziemy kłaść, żeby się trzymało tej kanapki, żeby nie zjechało od razu. Niedużo, naprawdę niewiele. Możesz wyciskać po prostu z butelki majonezu. Ja mam taki przyrząd i korzystam z niego, ale są te majonezy takie w tych butelkach, co można wyciskać. To jak najbardziej się nadaje do tego. Teraz biorę ogórka. Ogórek jest umyty, tak jak wspominałem wcześniej. Kroję na pół. I teraz nacinam, nie przecinam, nacinam cienko. I dopiero drugie przecinam. I znowu nacinam. Nie do końca i teraz do końca przecinam. I zobacz, i robisz takie coś. I to układam na kanapce. Tu na tej kropce majonezu. I tu tak samo. I teraz biorę szynkę przekrojoną
w taki sposób i zwijam. Zwijam i wkładam tutaj tego ogórka. Tam, gdzie się kończy szynka, tutaj pod spodem, żeby było. I znowu zwijam w rulon. Nie wyszedł. O. I tak tutaj te kanapki, które mam, najpierw zrobię wszystkie w taki sposób. I zwijamy. Im cieńsza szynka, cieniej pokrojona w sensie, tym lepiej jest. Coś nie wyszło. Odkraiwam tutaj te końcówki i kroję plastry. Ale plastry będą za dużo, czyli te plastry jeszcze na połówki kroję. Teraz dajmy jeszcze kropkę majonezu na górę i damy w ten majonez coś zielonego. Jak masz koper, możesz dać koper albo natkę pietruszki, listek, cokolwiek zielonego. Jadalnego oczywiście. O, taki listek. Mamy. Z szynką mamy zrobione, teraz zrobię z salami. I teraz robimy kanapki z salami. Biorę pomidora koktajlowego, kroję go na 4. Tu już mam majonez na sałacie, po kropce takiej. I teraz w ten majonez układam pomidora. W taki sposób. Z takim lekkim rozwarciem. Kroję salami na pół. I zawijam tak jak szynkę. Proszę. I tu układam. I tak robimy na razie wszystkie kanapki. By się wydawało, że kanapka to tam co to za praca. A teraz właśnie jak ktoś jeszcze nie robił kanapek, to teraz widzi ile jest pracy przy kanapeczkach. I czasami klient się dziwi, a skąd taka cena za te parę kanapek? No właśnie stąd, że to jest pracochłonne naprawdę, ale zobaczcie jak to ładnie wygląda. To oczy same jedzą taką kanapeczkę. Narobisz się, a tu chlap i nie ma. Jednym kęsem. Teraz bierzemy coś zielonego. Teraz biorę czarną oliwkę i kroję takie krążki. I zobacz, i możesz dać tutaj taką oliwkę, jak to ładnie wygląda. No i na pewno podkreśli smak kanapki. I kanapeczki z salami mamy zrobione. I teraz robię kanapki z serem. Też majonez, kropka majonezu, taki klej.
Teraz biorę plaster sera i ten ser kroję na 4. Taka uwaga, ser powinien być też cienko pokrojony, żeby te plastry nie były grube, bo jak są grube, to one sprężynują po prostu i ciężko się zwija. A taki ser dużo łatwiej jest zwinąć. I tutaj w tym przypadku najpierw układamy ser. Układamy ser. Na tym majonezie. Majonez trochę przytrzyma, żeby ten ser się nie rozwijał. Tak. Przykleję go trochę. Ops. No i to jest właśnie to sprężynowanie, o którym mówiłem. Mówisz Trzeba mi już. trochę przydusić bardziej. Dlatego ten A sposób... bo ten ma za dużo dziur i dlatego się otworzył. Weź tego ogórka zaraz zrób. Będziesz... I teraz nacinam ogórka tak jak do szynki. Nie do końca i drugi już do końca. I teraz tego ogórka nakładam od góry na ser, to on nie będzie nam właśnie sprężynował, nie będzie się otwierał. Tak w taki sposób. O. Teraz dajemy tutaj kropkę majonezu. Tak niewiele. Majonez jest najlepszy taki swojej roboty. Nie wiem, czy już próbowałeś robić, czy robiłeś. Jak nie, to u góry z lewej strony będziesz miał link do tego, jak zrobić swój własny domowy majonez. Będziesz mógł spróbować. Polecam. Teraz na tą kropkę kładziemy zielone. Dobrze. I teraz... jeszcze jedno pominąłem. I teraz tutaj dajmy połówka, to będzie za dużo, ale taką ćwiartkę rzodkiewki. O. I kanapka z serem gotowa. Teraz biorę się za kanapki z łososiem. To jest 4. wersja kanapek i zobaczmy, jak to będzie szło. To już trochę było majonezu, ok. Łososia jest bardzo trudno zawinąć. Musi być bardzo cienko pokrojony. Ten jest trochę grubo. Trzeba go trochę może tu przydusić. O, wyszło. Tak trzeba ukroić, żeby to nam ładnie zawinęło.
Proszę. Łososia mam ułożonego, teraz nacinam pomidora. I pomidora kroję na 4. Pomidor koktajlowy oczywiście. I teraz daję znowu trochę majonezu na górę. Tak niedużo. Nie przejmuj się tłuszczem, nie przejmuj się kaloriami, bo podczas imprezy wytańczysz te kalorie. A no tak, to jest słuszna uwaga. I teraz pomidorka wciskamy tutaj pod łososiem, a na górę dajmy coś zielonego. O, i to jest do tego majonezu. Tak. I mamy prawie zrobione. Jeszcze tylko mały akcent na górę w postaci oliwki. I kanapki z łososiem są gotowe. Zrobię kilka sałatek z takich najprostszych produktów, które na pewno każdy z nas ma w lodówce. Z szynki, z sera, no to każdy ma, prawda? Jakiś filet z kurczaka, jakaś marchewka, ogórek konserwowy. I z takich składników, które każdy ma gdzieś tam w lodówce albo w szafce, zrobię kilka sałatek, które doskonale komponują się. Zaczynamy od tego, że ugotujemy kilka składników. A ugotujemy jajka na twardo, ugotujemy marchewkę i ugotujemy filet z kurczaka. Gotujemy marchew. Marchew gotujemy razem z filetem z kurczaka. I jajka gotujemy na twardo. Daję łyżeczkę pieprzu z solą. Listek laurowy. I 2 kulki ziela angielskiego. I gotujemy po prostu do miękkości marchewki i fileta. Kurczaka gotujemy do miękkości, a marchewkę po prostu tak al dente, nie musi być całkiem rozgotowana. Marchewkę mam już ugotowaną. Teraz ją pokroję. Pokroję ją na 4. Do sałatki to muszą być takie fajne kosteczki. Teraz kroję ogórka konserwowego. Dokładne składniki będą w opisie filmu, także szukaj tam dokładnych składników z gramaturą, ile czego. A ogórka też na 4 i po prostu teraz kroimy w taką samą jak marchew kostkę. Teraz jajka na twardo dzielimy na pół. Tak, kroimy na pół. I żółtka musimy oddzielić. Te żółtka będę potrzebował później do sosu. O. Teraz te białka trzeba pokroić drobno. I teraz kroimy filet z kurczaka. Wcześniej ugotowany, najlepiej wystudzony, żeby paluchów sobie nie poparzyć takim gorącym. A fileta można ugotować tak jak ja, albo możesz po prostu dzień wcześniej zupę gotujesz, wrzuć filet z kurczaka do zupy jakiejś, będziesz miał czy miała lepszy wywar.
a przy okazji filet się ugotuje do sałatki. I teraz kroję pęczek kopru. Wcześniej go oczywiście umyłem. Teraz żółtka, które wcześniej wyjąłem z jajek, rozgniatam i to można widelcem zrobić. Dodaję łyżeczkę taką małą soli. Świeżo roztarty pieprz w moździerzu. Jeszcze go trochę rozetrę. I tak pół łyżeczki takiego pieprzu. O, proszę bardzo. Daję tutaj. Daję 2 łyżeczki musztardy francuskiej. Francuska to jest ta z gorczycą. Jakby ktoś nie wiedział. 3 łyżki jogurtu naturalnego. Raz, 2, 3, może 4. I tutaj oliwy. Dołóżmy 3 łyżki oliwy. Raz, 2. Jakby ktoś nie wiedział jakiej oliwy, no to ja używam extra virgin. Tej z pierwszego tłoczenia. I wszystko teraz trzeba dobrze wymieszać. Teraz wymieszam wszystkie składniki. O. Prawda, że pięknie wygląda sałatka? Kolorowa. Mi już ślinka leci, pachnie naprawdę. Ten koper czuć w całej kuchni. I koper, i ogórasy. I teraz dokładam sos. Jest fajna sałatka fit bez majonezu. Z takim sosem. I teraz trzeba to wszystko dobrze połączyć. I pierwsza sałatka jest gotowa. Kolejną sałatką, jaką będziemy robili, z tego co mamy przepis, który znam od zawsze. Bo każdy z nas ma szynkę, obojętnie czy konserwowa, czy gotowana, czy wędzona, ale najlepsza do tej sałatki jest gotowana szynka. Każdy z nas ma ser. Ja mam ser starty. Ty możesz użyć po prostu normalnego sera w kostce i go zetrzeć. Chyba że też masz tarty ser. Potrzebujemy jajka ugotowane, ogórek konserwowy, trochę kukurydzy, majonez, no i por. Także biorę się do roboty. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy. Listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Do listy dołączony jest film instruktażowy do każdej pozycji i jak zrobić krok po kroku. Zobacz, jakie to proste. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Zaczynam od tego, że pokroję, umyję i sparzę por. Sparzę to znaczy po prostu przeleję wrzątkiem. Do tej sałatki 1 por starczy.
Por mam sparzony, teraz musi woda obcieknąć z niego i wystudzić się. Bo tak wrzątkiem przelany to gorący. A ja biorę się teraz za pokrojenie szynki. Szynkę kroję w taką kostkę. Taka wielkość, żeby pasowała. Żeby nie była za duża. Teraz szynkę przekładam do miski i biorę się za krojenie ogórków. Ogórek kroję na 4 i też taką drobną kostkę. Teraz kroję jajko. Jajko też staram się tak w kostkę. Dokładne składniki będą w opisie filmu, także tam proszę szukać dokładnych składników i ilości. Teraz dokładam por. Dokładam kukurydzę. I dokładam tarty ser. Wszystko trzeba dobrze wymieszać. Teraz robię sos do sałatek. Daję 2 łyżki takie czubate majonezu. Daję jogurt naturalny, 1 łyżkę, 2, 3, 4 łyżki. Ok. Łyżkę musztardy. Ja daję stołową. Daję świeżo dostarty pieprz z moździerzu. O, tak pół łyżeczki. I łyżeczkę soli. To wszystko teraz muszę wymieszać. Dokładam do sałatki. I teraz trzeba wszystko dobrze połączyć. Sałatka ładnie pachnie, wygląda też. Także kolejna sałatka jest gotowa. Sałatkę z granatem i z fetą. Będziemy potrzebować 2-3 rodzaje sałaty. Jak takie masz, bo to nie musi Tak, być... po prostu sałatę My jaką akurat macie, takie mamy. jaką macie, tak. Oczywiście będziemy granat potrzebować. Pomidorek, cebulę czerwoną, szczypiorek, rzodkiewkę, paprykę, ocet balsamiczny, oliwę, cukier. Ja używam trzcinowego, bo to kuchnia fit. No i oliwki z oliwek. Dobra, zabierajmy się do roboty. No i feta, tak, feta. Zabierajmy się do roboty. Wymieszamy te sałaty. Tak, wymieszajmy dokładnie. Teraz zabierzemy się za dodatki. Zrobimy rzodkiewkę. To wielkiego znaczenia nie ma, ale jak ja to mówię, oczy jedzą, czy jak zrobimy tak na pół i później takie półksiężyce, to będzie ładnie. Mamy pokrojone, dodajemy do środka. Teraz szczypiorek i na drobno. Pomidorek, ja ten środek tutaj lubię wykroić. I o. No takie piórka.
i rzucamy do środeczka. I teraz papryka. Cebulka czerwona, ale jeżeli nie masz akurat w swoim domu, to możesz użyć białej. Czerwona jest delikatniejsza do sałaty. I oliwki bez pestek, pamiętaj. I teraz zabierzemy się za granata. Ja to robię w taki sposób, a Ty jak masz jakiś swój sposób, to po prostu zrób to po swojemu. Jestem ciekawa Twojego sposobu, więc napisz w komentarzu, jakie Ty masz sposoby na to, żeby najlepiej, jak potrafisz dobrać się do granatu. Zaczepnym jest prosto, ale z takim granatem to już trochę gorzej. Musimy te wszystkie ziarenka po prostu wydobyć. Zabieramy się za fetę. Fetę pokrójmy, no akurat ta jest fit i jakaś dziwna pęka. Znaczy Ale można w ją kostkę, pokruszyć w albo w kostkę można kostkę. pokruszyć, tak pokroić, jak chcesz. I teraz to wszystko wymieszajmy. Ja proponuję Tobie wziąć do tej sałatki jakąś większą miskę jak masz. No ja już mam taką, więc będę się męczył z tą. Ale wygodniej będzie w większej trochę misce. Zrobimy sos vinaigrette. Po mojemu. Dajemy jakieś 100 ml wody. Ja mam tutaj mineralną. Dajemy ocet balsamiczny. Raz, dwa, takie 3 chlusty. Dajemy cukier. Ja daję trzcinowy. Raz, dwa, 3 łyżeczki. Oliwa z oliwek. Ile chlustów? Raz, dwa, 3, 4, 5. To będzie jakieś 50-60 ml. Dajemy teraz 2 łyżeczki. Zobaczmy, 2. Raz, tak. 2 łyżeczki ziół prowensalskich. I teraz musimy rozpuścić ten cukier, to wszystko wymieszać i wysmakować. Dodajmy jeszcze z 2 chlusty octu, vinaigrette, łyżeczka pieprzu, soli i jeszcze łyżkę cukru trzcinowego. I teraz podlewamy. Jeśli ten przepis pomoże Ci, podoba się, to daj lajka. Dla wszystkich wielbicieli czy tych, co lubią sushi. Pokażę, w jaki sposób zrobić samemu to, co tak bardzo lubisz i możesz sobie wybrać, z czym lubisz. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować ryż. Ja proponuję wybrać ryż specjalny do sushi. Dlaczego? Dlatego, że ten ryż musi mieć odpowiednią lepkość. Czyli nie możesz dać zwykłego ryżu, bo Ci za cholerę nie wyjdzie. Następne. Co będziesz potrzebować? Będziesz potrzebował liście do zawijania sushi. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, ale to jest nieważne. Też można dostać w każdej dobrej sieci handlowej. Jak się postarasz, na pewno znajdziesz wszystkie atrybuty do robienia sushi. My będziemy dzisiaj robić, takie zamówienie mamy dosyć spore i będziemy dzisiaj robić z łososiem, z ogórkiem, z awokado. To są pałeczki krabowe. Paluszki krabowe, tak, paluszki krabowe. Będzie potrzebny też ocet ryżowy. I później już sosy takie, jakie lubisz, musisz sobie wybrać. Czy chcesz na ostro, czy na słodko-kwaśno, czy no, co chcesz. Jaki sos chcesz. I tutaj mamy też wasabi, tak. Co jeszcze? Zaczynamy od nastawienia wody na ryż. Tak, błąd powiedziałem, nie będziemy wstawiać wody na ryż, tylko będziemy najpierw płukać ryż, tak? Te paczki mamy po 250 gram, więc ja tyle tutaj wsypię do garnka. I co pierwsze, musimy ten ryż przynajmniej z 8 razy przepłukać zimną wodą. Płuczemy do momentu, aż ta woda będzie klarowna, tak?
O, jest w tej chwili mętna, to widać. I to trzeba wylać tą wodę i jeszcze raz zalać zimną wodą. Tak długo, aż ta woda będzie klarowna. Zobacz, płuczę już chyba 4. raz i cały czas ta woda jest jeszcze biała, mleczna taka. Tak, zobacz, tu już mamy wodę przezroczystą, tak, jest klarowna i tak zalany ryż, nie do końca garka, tylko tak po prostu, tylko ryż przykryty wodą, nastawiamy do przygotowania. Tak, na początku, tak tutaj stawiamy na kuchenkę, nastawiamy na maksymalne grzanie, przykrywamy pokrywką, ryżu nie solimy. Teraz tylko po prostu go zagotujemy. Jak w momencie, kiedy zaczyna się gotować, zmniejszamy gdzieś do 3, żeby tylko to powoli się gotowało przez około 8 minut. Spójrz najlepiej na to, jak to producent opisuje, jak długo gotować ten ryż, tak, żeby był odpowiedni do sushi. Ten ryż będziemy gotować około 8 minut. Odstawimy, żeby później wystygł, do ostygnięcia. Tak, ryż już mam ugotowany. On już się wystudził, jest taką, ma lekką konsystencję, widać, że się ładnie klei. I teraz go doprawimy. Doprawiamy go octem ryżowym. Dajemy 6 łyżek octu ryżowego. Mamy 6 łyżek octu już ryżowego, tu w miseczce. Teraz dajemy łyżkę soli i 2 łyżki cukru. 2 łyżki cukru. To wszystko ładnie mieszamy. Tak, i proszę zobaczyć, tu mamy już tą sól i cukier mamy rozpuszczony ładnie. Teraz dodajemy do ryżu i to wszystko dokładnie musimy wymieszać, żeby ta mikstura wchłonęła w ryż. O, wszystko tutaj dokładnie i będziemy to mieszać tak, żeby ten ryż przeszedł tym octem, solą i cukrem, tak? Żeby był jednakowy smak. I przechodzimy do dalszej części sushi. Ja jeszcze robię coś takiego, że sałatę zieloną smaruję Filadelfią. Ona daje taki łagodniejszy trochę posmak w sushi, a to później wytłumaczę dlaczego. No. Dobrze. Tak, sałata już jest przygotowana. Teraz z tym świecącym liściem dajemy na dno. Kładziemy tak. Tu są takie paski, to dajmy to wzdłuż. Ok. I co dalej? Dalej moczymy palce w wodzie i bierzemy ryż. Niedużo tego ryżu. Dlaczego? Dlatego, że trzeba go dokładnie rozprowadzić po tym liściu, tak? Nie za grubo, bo nie zawiniemy. Za każdym razem trzeba pamiętać, też zawsze zapominam, ale trzeba pamiętać, żeby to ładnie rozprowadzić po tym liściu, ten ryż, po całości. Tak, musisz pamiętać, żeby zostawić tutaj górę wolną, bez ryżu. I teraz, jak chcesz mieć bardzo grube to sushi, to dajesz tu do końca. My nie lubimy dawać do końca, dlatego żeby to nie był sam ryż, ale jeszcze smak tego, co dajemy w środek, tak? I tutaj te ranciki musimy ładnie wypełnić też. Tak. Teraz, tak trochę przed końcem, dajemy wasabi. Też bardzo cienko, bo to nie każdy lubi ostro. Jak ktoś lubi ostrzej, to wtedy może sobie w sosie dać, tak? I jako sosu użyć tego wasabi i będzie miał na ostro. Dajemy tak po całości, żeby to było nie za dużo. Ja tu dałem troszeczkę więcej, bo to akurat dla siebie robię, ja lubię ostro, ale żeby to zminimalizować, po prostu daj mniej tego wasabi jeszcze. Jeszcze mniej, żeby to tylko delikatnie było. I teraz ta sałata z Filadelfią. Kładziemy tutaj, ta Filadelfia daje inny posmak już z tą sałatą. I ciekawiej wygląda też przekrój tego sushi. I tutaj damy teraz na koniec już pałeczki krabowe. Pałeczki krabowe. Jak będzie wystawać, to po zawinięciu można odciąć tą końcówkę. Tak. I teraz zawijamy. Normalnie zawija się tym przyrządem. Ja nie bardzo lubię. Wolę to zawinąć ręcznie. Bardzo ścisłe to musi być. Bardzo mocno trzeba to zawinąć, żeby to wszystko się ładnie ułożyło. I teraz tu pod koniec zostawiliśmy tutaj miejsce bez ryżu, żeby to potraktować wodą. Delikatnie wodą. Pomoczyć, potraktować. Pamiętaj, że to jest domowa kuchnia. Tak. My lubimy Tu gotować trzeba się na wesoło. bawić, a nie spinać. I patrz, i teraz to się ładnie zaklei tutaj. Jak dasz tam ryż, to już się nie zaklei. Ok, to sushi zrobimy z ogórkiem, tak? Ogórka musimy pokroić, ja tutaj mam grubego, czyli pokroję na 3, tak ładnie po długości.
I teraz Połówkę na zobacz, 3 jeszcze, połówkę, nie? Tak, połówkę na 3. I teraz zobacz, trzeba te pestki trochę wykroić ze środka, żeby pestek nie było, tak? O, w taki sposób. Proszę. I teraz dajemy ogórka, a go ukroiłem tak na miarę, żeby był szyty na miarę. Ucięty na miarę. I teraz zawijamy znowu. Pamiętaj, musi być bardzo, bardzo mocno, żeby to było ścisłe takie, żeby ten ryż wtedy nie będzie wypadał przy krojeniu. I znowu paluszkami tutaj posmarować wodą. Czyli potraktować wodą Potraktować liścia. wodą. Zobacz, i to taka fajna zabawa z tym sushi. Jest trochę pracochłonne, ale raz na jakiś czas to sushi to ja sam lubię. Nie jestem jakimś bardzo wielkim miłośnikiem, ale lubię zjeść tak samo jak golonkę, tak samo lubię sushi. Teraz będziemy kroić sushi. Jakie kroimy? Przede wszystkim ostry nóż, namoczony w wodzie, żeby był wilgotny, żeby nam się nie kleił ten ryż. I kroimy w takie małe, no już według uznania, ale zobacz, jak masz mokry nóż, to ładnie tu wszystko tak wychodzi. I znowu moczymy. I umiejętnie, żeby nie zgnił ten nóż, tylko umiejętnie, żeby wchodził w to sushi. I to nie będzie się rozwalać na pewno. Tutaj ten paluszek krabowy wystaje, więc odkroimy go teraz. I dalej kroimy następne sushi już z paluszkami krabowymi. A co mam powiedzieć? Tak, i sushi mamy ładnie pokrojone, tak możemy podawać na deseczce. Ładnie widać, że jest ścisłe. Sosy musisz sobie sam dobrać, czy chcesz sojowy sos, czy słodko-kwaśny, czy chcesz sos bardzo ostry. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you Przystawkę caprese. I będziemy do tego potrzebować bazylię, będziemy potrzebować pomidory, sałatę, ja daję taką sałatę. Będziemy mozzarellę, ocet balsamiczny, oliwę, pieprz i sól. Jest bardzo szybka przystawka. Zapraszam. Najpierw kroimy pomidorki w talarki. Ty tą pierwszą część zawsze odrzucasz, prawda? Tak, to się nie nadaje za bardzo. Teraz kroimy mozzarellę, też takie talarki. Nie za grubo. Proszę. Dajemy na talerz najpierw sałatę. Jak nie masz takiej, możesz dać alternatywnie normalną, lodową sałatę, masłową sałatę, jaką po prostu masz. I układamy pomidor, Warstwami. mozzarella. Pomidor, mozzarella. Teraz dajemy pieprz, sól. I na koniec, w sumie jeszcze nie na koniec, sorry. Jeszcze będziemy dawać ocet balsamiczny. Umyjemy bazylię. I układamy teraz bazylię. Tak bardziej na mozzarellę. Tak możemy dawać pod pomidorki tą bazylię. Ona nie będzie spadać. No i będzie ładnie wyglądać. I na koniec dajemy balsamico cremę. To jest ten ocet balsamiczny, ale kremowy. Proszę, to pięknie wygląda i naprawdę pyszna przystawka. I na koniec delikatnie oliwą z oliwek polejmy. Jak podoba Ci się przepis, jest dla Ciebie przydatny, pamiętaj, daj lajka. Zasubskrybuj kanał, będziesz na bieżąco z naszymi propozycjami następnymi. Jeszcze taka jedna ważna rzecz. Ocet balsamiczny, oliwę przed samym podaniem dajemy, tak? Mango z mozzarellą podawane na sałacie i z bardzo ostrym pieprzem cayenne. Trafiłem tak w słoiczek wsypany, ale okej. Od czego zaczynamy, żeby to było szybko? Myjemy sałatę. Sałatę kładziemy na półmisek i na to będziemy układać. Taka kolorowa będzie ładniej wyglądać. Obieramy. Ja nie używam jakichś obieraczek, jestem starej daty, wolę mały nóż. Tniemy tak, żeby wychodziły takie ładne talarki.
W środku jest pestka, tylko musimy tak iść koło tej pestki. No właśnie. Ostatnia chwila, I żeby tak przy zrobić pestce. z tego mango. I teraz układamy. Mamy ułożone, teraz pieprz, sól dajemy, tak po prostu delikatnie, nie przesadzamy. O, tylko żeby okruszyć. I dajemy pieprz cayenne. Też nie proponuję palcami to zrobić, a nie z łyżeczki, żeby to nie było przesady. Z łyżeczki może się różnie sypnąć, proszę bardzo. Nie przejmujcie się, że pieprz cayenne jest ostry. Mozzarella i mango to wszystko tak zneutralizuje, że będzie wszystko naprawdę Specyficzny smaczek taki daje. będzie świetny. I na górę możemy dać bazylię. Przed samym podaniem polewamy jeszcze octem balsamicznym. Nie za dużo też, żeby to wszystko było zrównoważone, żeby nie przeważał ten ocet smaku, smak octu balsamicznego. Także bardzo proszę, pamiętaj, podoba Ci się, daj lajka, zasubskrybuj kanał, będziesz na bieżąco. Węgierska zupa gulaszowa musi być ostra. A teraz pokażę Wam, jak ją zrobić. Proszę bardzo, najpierw musimy do tego mieć wołowinkę. Ja mam około 2 kg wołowinki. Pokroimy ją fajnie w kostkę. Tak, żeby wielkość tej wołowiny pasowała nam do łyżki. Żeby nam z łyżki nie uciekała. Czyli to musi być taka akuratna kostka. No i potrzebujesz do tego odpowiednio ostry nóż. Bo wołowina to... Taka kosteczka. Akurat. Tak, teraz wołowinkę wrzucamy na gorący tłuszcz. Mam patelnię już podgrzaną. Słychać jak ładnie skwierczy. Na raz tego wszystkiego nie wrzucę, czyli w trakcie krojenia to, co pokroiłem, już można wrzucić na patelnię i niech to się ładnie przesmaży. Na dużym ogniu smażymy. Pierwsza partia wołowinki już jest usmażona. Zobaczcie, woda odparowała. Trzeba tak długo smażyć, aż odparuje woda i po prostu zacznie się przysmażać już ta wołowinka, tak? W tym momencie jest dobra. Przerzucamy teraz do garnka. Jak Wam się uda, to dobrze by było tak, żeby tłuszcz został na patelni. Druga partia wołowinki się smaży, a my nie będziemy tutaj marnować czasu, tylko teraz kroimy warzywa twarde. Kroimy najpierw marchewkę, później seler. I to kroimy ładnie w kostkę. O. Czyli marchewka na 4 i taką kosteczkę. Marchewkę mamy pokrojoną, teraz bierzemy się za seler i dokładnie tak samo kosteczka. Kroimy w kosteczkę. Tak, seler, marchewkę mamy pokrojoną, teraz bierzemy się za cebulkę i cebulkę kroimy w piórka. Mięsko mamy podsmażone, teraz dajemy warzywka twarde i musimy je ładnie zeszlić. Warzywka już są podsmażone. My podsmażamy to, żeby wyciągnąć po prostu ten cały aromat z tych warzyw. To wszystko szybciej przejdzie wtedy do zupy I będzie i będzie bardziej aromatyczna, smaczniejsza zupka. Tak, teraz rzucamy cebulkę na tą samą patelnię wszystko. Cebulka już widać jest ładnie przypieczona, łapie złoty kolor, więc dokładamy tutaj do zupki. Na razie ja tam zupy nie widzę. Tak. Dopiero wsad do zupy. No to co najważniejsze. Teraz zalewamy tą patelnię wodą. Żeby Cały aromat, nic ze żeby- smaku się nie zepsuło, Cały aromat musi zostać. nie zmarnowało, tak? Tak. Każdy centymetr tego I smaku. dolewamy tutaj do garnka. Garnek dajemy na palnik. I będziemy tak gotować no jakąś godzinkę. Za godzinkę zobaczymy co dalej. Ale teraz jeszcze dajemy ziele angielskie, dajemy liść laurowy, 4 sztuki liścia, 2, 4, 6, 7 ziaren ziela angielskiego. Dajemy pieprz ziarnisty, też kilka. Tak o. Dodajemy jeszcze paprykę słodką. Ile łyżeczek? 1 łyżeczkę na razie. Później rzymski kminek. Też tak. Mielony rzymski Tak, kminek tak. mielony. I dajemy łyżkę gałki muszkatałowej.
I to wszystko teraz godzinę czasu będziemy tak pod przykryciem gotować. Aż wołowinka będzie miękka. Tak, do miękkości. Później To dołożymy głównie chodzi o ziemniaczki, wołowinę. dołożymy ziemniaczki i pozostałe rzeczy. Minęła prawie godzinka, więc teraz jeszcze przygotujemy następne składniki. Tu mam pomidory z puszki, zblendujemy je, one są w całości. Dolejemy te pomidorki do zupki. Dobrze wypłuczmy. Papryczkę kroimy w takie, no w kostkę też, drobno, żeby to pasowało do łyżki. Po prostu, żeby nam nie zwisała z łyżki. Papryki nie dajemy na początku, tak pół godziny powinna się gotować, nie więcej, żeby się nie rozgotowała. Ona ma puścić tylko aromat, ma dać smak w zupie, ale nie ma się rozgotować, żeby nie była łykowata. Dlatego daje się ją pod koniec gotowania gulaszowej. Damy kolorową paprykę, zupka będzie kolorowa. Jak ja to mówię, najpierw jedzą oczy, więc jak oczy będą się śmiały, to będzie wszystko smakowało. Teraz pokroimy też ziemniaczki. Ziemniaczki pokroimy tak na małe kawałki i duże. Te mniejsze po prostu w trakcie gotowania troszeczkę się rozgotują, zagęszczą nam zupę, a te większe będziemy po prostu mieli. Teraz dorzućmy pokrojoną paprykę. Zupka będzie naprawdę gęsta, aromatyczna i treściwa. Dorzucamy ziemniaczki. Pamiętacie, że ja jeszcze tutaj do zupy soli nie dawałem, tylko soliłem warzywa i cebulę. Teraz właśnie jest czas, żeby to osolić i opieprzyć. Dajemy mieszankę pieprzu z solą, 2 łyżki. I dajemy teraz jeszcze pepperoni, tą przyprawę. Jak nie wiesz jak zrobić, albo nie masz, to odszukaj filmu na Home Food Krüger, jak zrobić pepperoni, tą przyprawę samemu. Jeśli nie masz, możesz dać pieprz cayenne na przykład alternatywnie. Albo Coś ostrego po albo prostu. chili, tak. I tak musisz według własnego uznania, jakie pikantne lubisz. Ale gulaszowa węgierska no musi być pikantna. Jak 2 takie łyżki na ten garnek tej przyprawy naprawdę w zupełności wystarczą. Pamiętajcie też, że jest dany już kminek rzymski. To też ma swoją pikantność. I teraz do zagęszczenia tej zupy jeszcze dajmy 2 łyżki koncentratu pomidorowego. Po prostu no tak, żeby była gęściejsza, żeby była bardziej aromatyczna. I to wszystko teraz jeszcze jakieś pół godziny musimy gotować. Kucharz z Węgier by się nie powstydził tego przepisu. Coś pysznego. Jaka ostra. Chciałem porozmawiać chwilę i podziękować za aktywność na naszym kanale. Pojawia się coraz więcej komentarzy, coraz więcej pytań i to właśnie cieszy, bo pokazuje, że to co robimy jest potrzebne, że komuś pomaga w życiu codziennym. Pierwsze co, to nastawimy patelnię, bo witki będziemy podsmażać na patelni. Nastawimy je na taki nie całkiem mocny palnik. Teraz weźmiemy się za wieprzowinkę. Ja mam tutaj taką szyneczkę i trzeba ją zrobić na mniejsze kawałki, bo to będziemy rozbijać, jak mówi sama nazwa, witki. Więc będziemy je bić. Będziemy je bić. Teraz bierzemy się za rozbijanie. Rozkładamy na desce, przykrywamy troszeczkę folią i rozklepujemy. Mamy rozbite. Odkładamy. Albo najpierw poczekajcie, sorry, się rozpędziłem za bardzo. Posólmy, popieprzmy i odkładamy. I kolejne. I kolejne, tak aż wszystkie rozbijemy ładnie. I kolejne. Solimy, pieprzymy. To jest mieszanka. 3 porcje soli, 1 porcja pieprzu. Tak delikatnie, nie za mocno. Zobaczmy, czy jest tłuszcz gotowy. O, proszę, bąbelki idą. Zawsze w łyżce jest trochę wody. Drewnianej. Drewnianej, tak. Także tak sprawdzone jest. Można dawać tłuszcz. Obtaczamy je w mące i na patelnię. I kolejne. I musimy tak, aż będą brązowe. Mąka pozwoli to, że po prostu ten sos, później jak będziemy je dusić, to będzie w takim sosie własnym z cebulką. Po prostu będzie naprawdę, to jest świetne danie, bardzo szybkie, mało skomplikowane, a naprawdę jest bardzo smaczne. I przewracamy na drugą stronę, aż też będzie takie złote. Tu jest fajnie już brązowy kolor. Proszę, tak powinny być ładnie wysmażone, taki kolorek. I przerzucamy do garnka. Do garnka i tam będziemy dusić razem z cebulką. W międzyczasie, żeby szybko zrobić obiad, mamy nastawione ziemniaczki. O tak.
Wieprzowinka się smaży, a my możemy się wziąć za cebulkę. I cebulka taka jest po prostu piórka. Kroimy. Wieprzowinkę mamy tutaj już usmażoną, przygotowaną. Podlewamy to wodą. Tak jakieś 100 ml. I dajemy cebulkę na górę. Cebuli dosyć dużo, bo to właśnie o to Tak, chodzi. ja tu mam pokrojonych chyba z 6 cebulek. To musi wszystko przejść pięknie. Dajmy tutaj jeszcze soli, pieprzu. Tak jedną małą łyżeczkę. Jedną łyżeczkę taką do kawy. Przykrywamy, zmniejszamy palnik na... Z 9 jest maksymalnie, zmniejszmy to na 5. I zostawiamy tak jakieś 20 minut. Minęło 5 minut. Zobaczmy jak wyglądają. No pięknie się kruży, ale jest trochę za mało wody. Zaraz będzie się przyklejać. Czyli po prostu trzeba dolać jeszcze jakieś 100 ml wody. I zostawmy na jeszcze 10 minut. Dodajmy jeszcze ziele angielskie, parę kulek i z 3 liście laurowe. I duśmy 10 minut i obiadek będzie gotowy. No. Proszę bardzo. Bitki są gotowe. Spróbujmy, czy bitki są dobre. O tak. Idealne. Miękkie? Mięciutkie, soczyste, przede wszystkim smaczne. Papryczki faszerowane Filadelfią, oryginalną, zawijane bekonem i zapiekane w piekarniku. Słuchajcie, coś pięknego. Możesz dać papryki słodkie, możesz dać papryki pikantne. Naprawdę, ja uwielbiam pikantne, ale to nie każdy po prostu przetrawi, więc dziś zrobimy takie dla każdego. Słodkawe. Jak to będziemy robić? Bierzemy papryczkę, przepoławiamy ją. O. Robimy tak, żeby po prostu pestki wyrzucić z tego, tak żeby ogonek został albo z jednej, albo z drugiej strony, jak się uda Wam to z dwóch stron. Później możemy to jeszcze pod wodą wypłukać. Proszę bardzo. Pestki wyrzucamy i następna papryczka. Uwaga na ręce. Słuchajcie, jest pyszna i szybka przekąska. Całość tam powiedzmy jakieś 20 takich przekąsek to jest pół godziny i macie gotową przekąskę. I zadziwi gości. I naprawdę zaskoczycie wyśmienitym smakiem i... Tak, papryczki mamy już zrobione, wyczyszczone, teraz tylko opuszczymy pod wodą i do miski. Tak, żeby pozbyć się pestek, żeby one były ok. Kochani, teraz o co chodzi z tym zawijaniem i z tym faszerowaniem? Bierzesz Filadelfię i dajesz do środka. Na łyżeczkę. Tak, żeby to wepchnąć do środka. I bierzemy boczek, tak przygotowany, rozdzielony. I po prostu zawijamy w tym boczku. Jak chcesz, możesz dać pół, jak chcesz, możesz dać cały. Tak to wygląda. I odkładamy na blaszkę. I następne. Do środeczka, do środeczka. Piekarnik mamy nagrzany, jest 180 stopni. Wkładamy na około 30 minut. Jak bekon się wysmaży, już tak będzie widać, że jest zarumieniony, wtedy wyjmujemy i mamy przekąskę wyśmienitą do podania. Pamiętajcie, można i na zimno, i na gorąco. Kochani, papryczki są już gotowe. Gdzie ten boczek popękał. No niestety, Stopił się. Bekonu nie produkuje, ale naprawdę zaufajcie mi, papryczki są wyśmienite. Są gotowe do konsumpcji. Naprawdę przepyszne. I pamiętajcie, jeśli to współgra z Waszym podniebieniem, zasubskrybujcie nasz kanał, będziecie na bieżąco potrzebować. Oczywiście filet z kurczaka. Będziemy potrzebować paprykę. Ja dałem 3 kolory papryki. Pieczarki będziemy potrzebować. Marchewkę, seler i ogórka. Normalnie dajesz do stroganowa ogórka kiszonego. Ja w swoim przepisie używam płaty takie słodkie. Płaty ogórka na słodkie. Po prostu. I oczywiście pomidory. Świeże pomidory. Ja wolę dać takie z puszki. One już są zapasteryzowane. Są bez skóry. Także damy takie pomidory. No i przyprawy. Pieprz, sól, ewentualnie coś mocniejszego. Ale nie na kielicha, nie na ząb, tylko coś mocniejszego, takiego co my robimy. Przyprawę, tą co ja robiłem, jest filmik pepperoni.
Pepperoni zblendowana, wysuszona, taką przyprawę. Można dać, jeśli ktoś lubi na ostro, ale jeść. Dobrze. Zaczynamy. Zaczynamy od tego, że podłączamy patelnię. Niech się nagrzewa. Pokroimy kurczaczka. Pokroimy w takie długie paski, później takie około pół centymetra, może troszkę dłuższe, takie zapałki z kurczaczka zrobimy. Jak są żyłki? Usuń te żyłki. Wszystkie te błony z kurczaka pousuwaj. O. I takie jakieś centymetrowe zapałeczki. Na grubość. Mięsko mamy pokrojone, oczyszczone, dajemy na gorący tłuszcz na patelnię i musimy to po prostu przesmażyć. Dajmy do tego troszkę pieprzu z solą. Tak na czubku łyżki, może trochę więcej jak na czubku, po prostu posolmy i przesmażmy to. Mięso zaraz puści wodę, czyli ta woda musi być odparowana. Niech to się smaży, a my bierzemy się za następne. A my teraz robimy twarde warzywa, czyli robimy marchewkę. I marchewkę robimy w takie słupki musimy zrobić po prostu. Marchewka jest zrobiona, proszę takie słupeczki. Teraz bierzemy się za seler. I również takie słupki w ten sam sposób. Teraz bierzemy się za kapelusze, znaczy za pieczarki. Te kapelusze tak na 3 kroimy. Takie większe kawałki, żeby były. Kurczak jest gotowy. Proszę zobacz, taki jest miejscami już złocisty kolorek ładny. Przerzucamy do garnka. Kurczak wypił nam cały tłuszcz, więc trzeba trochę dolać. Ja dolewam oliwy z oliwek, ty możesz, nie wiem, olej roślinny, możesz smalec. Teraz smażymy twarde warzywa, czyli marchewkę i seler. Trzeba to podsmażyć też na złocisty kolor taki. Dajmy troszkę pieprzu soli na tą błaszczyznę, marchewkę, seler. No, troszkę zmiękczy te warzywka. Tak, teraz bierzemy się za paprykę i też kroimy słupki. I tak jak po długości, to na pół. Piękna, soczysta, będzie bardzo kolorowy strogonow. Marchewka, seler, proszę bardzo, jest taka, łapie złocisty kolor. I dokładamy do kurczaczka. A na patelni robimy miejsce na cebulkę i pieczarki. I cebulkę szybko kroimy w piórka. I do tej cebulki dorzucamy pieczarki. Troszkę pieprzu z solą. Tak, zobaczcie, tu już pieczarki się już też podsmażyły, cebulka jest fajna, złocista. Dodajemy więc wszystko do garka. I została nam tylko lekko do podsmażenia, tak żeby wydobyć ten aromat, to co najlepsze, papryka. Z tej papryki delikatnie tylko ją podsmażymy, już bez tłuszczu. Tak, żeby ją, można powiedzieć, zgrillujemy ją na tej patelni, bo to bez tłuszczu. Wydobędziemy aromat, podlejemy tą patelnię później wodą, żeby wszystko, cały aromat zebrać i dodamy do garnka. W międzyczasie, kiedy papryka się robi, my pokroimy ogórki, pokroimy je też w zapałki, w takie słupki. Papryka jest już też gotowa, zobaczcie, tu jest ładnie podsmażone, widać, że takie łapie. I to wszystko tutaj wrzucamy do garnka. Teraz podlewamy patelnię wodą. O, zbieramy ten cały aromat. I przelewamy do garnka. I to wszystko dusimy, ale jeszcze dodamy teraz jeden składnik. Dorzucimy ogórków. I to wszystko pod przykryciem będziemy teraz dusić. Wlejemy jeszcze jakieś 100 ml wody, nie za dużo, i przykrywamy pokrywką. A my teraz zrobimy jeszcze pomidorki. Tak, tu mam pomidorki z puszki w całości. Teraz je zblendujemy. I teraz dodajemy te pomidorki do naszego stroganowa.
Dajmy troszkę pieprzu mielonego świeżo. Tak, żeby strogonow był bardziej aromatyczny. Już mi ślinka leci normalnie. Jak ładnie pachnie, mówię wam. Strogonow powoli dochodzi, doprawmy go do smaku. Ja daję tutaj teraz, pod koniec już, łyżeczkę tego zblendowanego czosnku. Możesz zobaczyć na filmie u nas na kanale, jak go zrobić. Jak nie masz takiego, po prostu 2 ząbki czosnku dorzuć tak pod koniec gotowania. Jak chcesz, żeby było ostrzejsze? Proszę bardzo, nasza przyprawa pepperoni też jest na kanale film, jak zrobić samemu taką przyprawę. Nie za dużo. Bardzo ostra, potwierdzam. Tak, jest ostra tak trochę. Najlepiej to łyżeczką przelać. Troszeczkę i to tak wystarczy. Strogonow jest gotowy. Dolewamy tylko śmietany. Tak, do smaku. Piękny strogonow, zobaczcie jaki kolorowy. I czerwony, i żółty, i zielony. Tak, zobaczcie, pyszny, aromatyczny. Szybki do zrobienia strogonow. Jak ten przepis, te przepisy, które widzisz na tym kanale, są dla Ciebie wartościowe, pożyteczne. Proszę zasubskrybuj, daj lajka. Jak znasz kogoś, komu mogą pomóc w życiu codziennym te przepisy, prześlij mu ten film albo inny film naszego kanału. Zaczynamy od tego, że najpierw rozrobimy drożdże. Ja tu mam jedną kostkę, słuchajcie. Tak, tą drożdżę kruszę. Dodaję trochę cukru i dodaję łyżkę mąki. Teraz to wszystko trzeba dobrze wymieszać i odstawiam w ciepłym miejscu. Moje drożdże podwoiły objętość, jak widać, także możemy robić ciasto dalej. Teraz przesypuję mąkę, kilogram mąki jest potrzebne, wsypuję prawie cały, tak zostawiam trochę tylko na dnie, żeby podsypać po prostu później przy rozrabianiu ciasta, przy wałkowaniu. Dodaję drożdże. Dobrze. Teraz dodaję 2 jajka. Jajka w całości. Znaczy w sensie, że całe jajka, żółtko i białko. Dodaję teraz 2 łyżki cukru. Bym zapomniał, cukier waniliowy jeszcze, jedną torebkę. Ja to ciasto będę wyrabiał tutaj w robocie kuchennym, ale równie dobrze możesz po prostu w rękach to zrobić. Ciasto musi się do takiego momentu wyrobić, żeby ładnie odchodziło od ręki, nie przyklejało się. I stopniowo będę dodawał masło. Masło takie luźne dobrze, żeby było, w sensie nie za twarde. Całą kostkę masła. Ciasto jest ładnie wyrobione. Zrobiła się ładna kuleczka, teraz jeszcze trochę podsypię mąką i odstawię tak, żeby zaczęło pracować, niech trochę urośnie. Jakieś pół godziny do 40 minut po prostu to ciasto musi zacząć pracować i wtedy będę robił dalej. Teraz dokładnie tak podsypuję tutaj mąką. Ciasto, proszę zobaczyć, odchodzi od ręki, nie klei się, czyli jest idealnie wyrobione. I taką kulkę po prostu wrzucam tu z góry trochę mąką, ręcznik na górę i odstawiam, tak jak mówiłem, na około 40 minut. Do wyrośnięcia. Aż zacznie pracować. O, dokładnie, jak pęknie. I teraz wyjmuję i dzielę na 4. Podsypię trochę mąką. I dzielę kulkę na 4. Biorę 1/4 części, znaczy ćwiartkę, o. I teraz muszę to rozwałkować, muszę zrobić z tego koło. Koło już mam, co prawda jeździć na tym się nie da, ale przypomina kształt koła. I teraz dzielimy.
Ja dzielę to najpierw na 4, później te wszystkie 4 części jeszcze na pół. I teraz możemy zrobić takie duże, ale dla mnie to są za duże, ja wolę mniejsze te rogaliki, bo to ma być przekąska, świetna przekąska świąteczna. Czyli to jeszcze wszystkie te części na pół. Ten jeden nie. Teraz nakładamy Snickersa. Ja robię ze Snickersem, przepraszam, z Nutellą. Ja robię te, Czyli czekoladowe. tak. I nakładamy tutaj na górną część, tak nie za dużo. Ta Nutella się fajnie jeszcze rozleje. Jedną łyżeczką nabieram, drugą łyżeczką zdejmuję. O. Nutellę mam rozłożoną, teraz zabieram się za wijanie. Dobrze, zacznę od tej strony. I mamy pierwszego zrobionego. Teraz wszystkie kolejne dokładnie tak samo. Od tej grubszej zwijamy strony do środka. Lekko wywijamy i kładziemy tą końcówką do dołu. Słuchajcie, tutaj jest też tak ważne, żeby to pierwsze co zawijamy, tak przygnieść, trochę zakleić, żeby ta czekolada nie wypłynęła. I dalej, po prostu dalej już normalnie zawijamy. Ale na początku trzeba zagnieść, ja może tu pokażę do kamery. O, damy tak, tutaj te boki zaklejam i dalej to już idzie po prostu ładnie, jest zaklejone, ta czekolada nie wypłynie. Z czekoladą, bo jak gdy robimy z jabłkiem, nie ma problemu. Jabłko się Nie rozleje. nie wyślizgnie. Teraz rozbiję jajko. Możesz dać samo żółtko, a możesz dać całe jajko. Ja wolę całe jajko do wysmarowania. Po prostu to musisz roztrzepać. Smarujemy rogaliki na górze. W międzyczasie proponuję już nastawić, jak zawijasz, nastawić piekarnik, tak jak ja to zrobiłem. 180 stopni góra-dół, bez termoobiegu. Tak przygotowane rogaliki na około pół godziny. Jak będą już takie fajne, rumienne, to znaczy, że są okienne. Ja mówię około. Z 1 kg wychodzą 2 takie blaszki. Ta już czeka, żeby ją do piekarnika włożyć. Jedna jest w piekarniku. Także z jednej porcji wychodzi około 70 sztuk rogalików. Różnej wielkości oczywiście. Pierwsza partia rogalików jest zrobiona. Teraz bierzemy się za lukier. Będziemy je lukrować jeszcze. Jak zrobić najprostszy domowy lukier? Ano tak, wsyp cukier puder do jakiegoś naczynia, najlepiej do szklanki. Wyciśnij cytrynę, sok z cytryny. Teraz dodawaj cytrynę do cukru pudru.
Proszę bardzo. I mamy lukier gotowy. Zobaczmy teraz, jak on wygląda, ten rogalik w środku. Zobaczcie, czekolada nic nie wypłynęła. Cała czekolada jest w środku. Wiecie co? Taka słodka przekąska na święta, po prostu to jest niebo w gębie. Coś pysznego. Jest idealne. Te rogaliki naprawdę są idealne na każde święta. Taka słodka przekąska. I wiecie, co jest z nich fajne? Że można je zamrozić i po wyjęciu z zamrażarki one są identycznie świeże. Zachowują całą świeżość. Także z naszej strony w dzisiejszym odcinku to wszystko. Ja zachęcam do subskrybowania. Dajcie komentarz, jak Wam wyszły te rogaliki, o ile je zrobicie. I do zobaczenia w następnym odcinku.